We are Conga, beyond crypto. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 18 dzień czerwca 2024 roku. Imieniny obchodzą Marcelin i Markusław. Za oknem mamy 22 stopnie Celsjusza, chociaż spodziewamy się przejściowych opadów. Blok BTC 847,455, cena KNG 1,81 USDT, cena cash 299,99 KNG. To jest kwadrans z Kangą, wydanie 206. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, skąd nas oglądacie. Czołem Łukasz. Czołem Sławku. Łukasz, jak nazywa się krew Edwarda? Pojęcia nie mam. Krew Edka, czyli krewetka. Bum, 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 bum. Napiszcie, bym na to nie wpadł. Myślę, że Łukasz generalnie mają problemy z sucharami, ale uwaga, napiszcie, czy rozbawi was ten suchar, a my przechodzimy do dyskusji. I teraz uwaga, ponieważ występujemy w tej konfiguracji chyba po raz pierwszy. Tak, zdecydowanie. To więc wprowadzamy pewną zasadę. Mamy przygotowaną głęboką analizę techniczną Bitcoina, jeszcze innej ciekawej kryptowaluty, ale uwaga, Łukasz, który jest specjalistą, poprosił o to, żeby wprowadzić właśnie tutaj taki challenge. I ten challenge polega na tym, że będziemy liczyć teraz ilość łapek w górę pod tym nagraniem na bieżąco w trakcie. I jakiej ilości się spodziewasz minimalnie? Oczekuję 2/3 osób oglądających. W związku z czym, jeżeli osiągniemy ten poziom w około 10 minucie, to wtedy przeprowadzimy analizę techniczną. Więc jeżeli jesteście ciekawi, czy kupować, czy sprzedawać, no to po prostu dajecie teraz łapki w górę, będziemy o tym przypominać. Spodziewam się, że to będzie nie tylko analiza techniczna, ale coś tam z on-chaina też się pojawi. Będzie, tak. Dobra. Ja też trochę rzeczy mam przygotowanych, ale w takim razie zostawiamy to na drugą część, czy na środkową część naszej audycji. To może zacznijmy w takim razie od takich danych, czy informacji, które płyną z oceanu. Oto, nie wiem, czy wiesz, MicroStrategy ponownie myśli o tym, żeby zrobić dokupienie kolejnej puli bitcoinów i oczywiście chce to zrobić w ten sprytny, magiczny sposób, że najpierw sprzeda obligacje albo akcje. Oni w ogóle za każdym razem robią trochę inaczej, bo raz wypuszczają obligacje, raz wypuszczają, czy tam sprzedają akcje, a jeszcze kiedy indziej stosują inne mechanizmy finansowe, konia z rzędem temu, kto to wszystko jak gdyby rozumie, ale w bardzo tani sposób, bo właśnie kiedy wypuszczamy obligacje, to oprocentowanie tych obligacji jest jakieś tam ekstremalnie niskie, tam dopiero rynek później się nie zaczyna bić, w bardzo tani sposób finansują no właśnie zakup bitcoina. Tak, z informacji, które posiadam, wynika, że to znaczy zależy też, gdzie spojrzymy, bo media w Polsce podawały różne informacje, że będą to akcje lub obligacje. Zajrzałem do tekstu źródłowego, okazuje się, że będą to jednak obligacje w tym wypadku. Obligacje, które będą o wartości $500 milionów z datą wykupienia na 2032 rok, więc 8-letnie. No i wiadomo, celem zakupu oczywiście bitcoina. Zakup bitcoina w tym wypadku z pewnością poniesie też ceny akcji MicroStrategy, która jest już w połowie drogi do swojego ATH z bańki dotcomowej. Także całkiem nieźle sobie radzi.
A wykres zresztą MicroStrategy jest bardzo podobny w ostatnich dniach do wykresu Ethereum, co też warto zauważyć. No, w tej sytuacji MicroStrategy posiada już 214 000 bitcoinów na swoim koncie, więc jeżeli dorzuci jeszcze kolejne zakupy, które w przypadku $500 milionów przy obecnej cenie bitcoina przekroczą około 7000 bitcoinów, Tak. no to będą gonić cały czas BlackRock, prawda? Natomiast czy dogonią? Stawiam na to, że jednak nie, bo BlackRock już w tym momencie posiada 306 000 bitcoinów na swoich kontach ETF-owych. No tak, i chociaż trzeba jasno powiedzieć, i pewnie będziemy o tym niedługo mówić, a może nawet zaraz, ETF-y po kilku chyba nastu dniach ciągłych napływów netto zaczęły rejestrować jednak spadki. Zresztą widać to, co się działo w weekend, tak? Spadek ceny bitcoina, krew się leje, to jest koniec właśnie tej kryptowaluty, mówią niektórzy, dziennikarze gazety, nie powiem jakiej. Mam fajny wykres, który możemy się podzielić. No to proszę bardzo, pokażmy ten wykres, zobaczmy, co tam się dzieje. Przepływy ETF-ów na Bitcoinie. Pozwólcie, że będę szerował swój screen. Z tego komputera robię to pierwszy raz, więc dajcie mi sekundkę. Mam nadzieję, że wszystko się uda. O, czy widać? Widać. Net Bitcoin ETF Flow, który pokazuje nam ruch na ETF-ach w Stanach Zjednoczonych i chociażby wczoraj mieliśmy istotne odpływy, które wynosiły 2,2 tysiąca bitcoinów. No, w ostatnim czasie widzimy, że no, mamy taki maj przedłużony na czerwiec, czyli taki spokojny rynek. Nic się tutaj większego nie dzieje, mamy jakieś przypływy, odpływy. No, cisza. Generalnie cisza, rynek niespecjalnie przejmuje się w tym momencie ETF-ami, inaczej Bitcoinem samym w sobie, przynajmniej rynek amerykański, co zresztą widać na cenie Bitcoina, która no, jest w takiej delikatnej stagnacji. No troszeczkę inaczej sobie radzą inne kryptowaluty, bo bym powiedział nawet gorzej, ponieważ Ethereum nieco bardziej cierpi, altcoiny, ojejku, tam się krew leje, aczkolwiek niektóre altcoiny zaskakują, na przykład taki Uniswap, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak zachowuje się Uniswap w ostatnim czasie. Jeżeli krew się leje, to Uniswap szybko jest odkupowany. Natomiast też zauważam, że ta tendencja na Uniswapie delikatnie zaczyna osiadać i ten sentyment no, nieco się kurczy, nieco słabnie. No dobra, to ja też bym pokazał jeszcze a propos ETF-ów, wyszeruję ekran. Bardzo proszę, tutaj muszę tak to zrobić, ciach. Właściwie spróbuję powiększyć. Chodzi mi o ten wykresik, nie wiem, czy też go widzicie powiększonego. To jest dokładnie to, co pokazałeś przed chwilą, ale tam widać pewną bardzo silną korelację, od której nie mogę się już uwolnić. Ta pomarańczowa linia, no to jest krzywa ceny Bitcoina. Ta biała linia, no to są zasoby ETF-ów, jeżeli chodzi o Bitcoina, jak się zmieniają. Wiadomo, rośnie, maleje. Widzimy, po prostu nie da się, jeszcze raz to powtarzam, nie da się uwolnić od tej myśli, że Bitcoin podąża pewnym śladem. Teraz pytanie jest takie, co jest pierwsze, jajko czy kura? Czy to, że cena Bitcoina zmienia się w bardzo podobny sposób, jak zmienia się kształt krzywej mówiącej o tym, ile ETF-y w tej chwili dzierżą w swoim ręku Bitcoina, czy jest odwrotnie, że cena Bitcoina rośnie, to ETF-y zaczynają skopywać. Logika i jakiś zdrowy rozsądek, przynajmniej ten, którym ja się kieruję, mówi jednak, że to ETF-y zaczynają decydować o tym, jak będzie wyglądać kształt naszej krzywy ceny Bitcoina. Co ty myślisz? W pełni się zgadzam, nawet śmiem przypuszczać, że to jest hossa ETF-owa, typowo ETF-owa, że to właśnie ETF-y napędzają cenę zarówno Bitcoina, jak i w przyszłości zapewne będą napędzały cenę Ethereum. Co też odzwierciedla właśnie wspomniany wcześniej rynek altcoinów, który radzi sobie znacznie gorzej niż w poprzedniej hossie, prawda? Tak. Nie ma tutaj ETF-ów, przewiduje się, że będą. Natomiast w momencie, kiedy publikujemy ten materiał, kiedy puszczamy tego live'a, w zasadzie no, nie przewidujemy, że wydarzy się to w najbliższej przyszłości, w związku z czym no, altcoiny raczej będą cierpiały i raczej będzie to właśnie hossa ETF-owa. No właśnie, wracając do dyskusji, którą przeprowadzaliśmy tutaj na łonie i kwadransa z Kangą i no comments, czy to naprawdę bardzo dobrze, że ETF-y zaczynają wchodzić, że Wall Street, może tak powiedzmy, że Wall Street zaczyna wchodzić na tereny wcześniej sobie nieznane, nawet wyśmiewane. I oczywiście ja tutaj śmiem wątpić. Ten wykres, powiem szczerze, niepokoi mnie. Niepokoi mnie, bo pokazuje, kto tak naprawdę będzie decydował o tym, jak będzie wyglądał stan naszego portfela. Chociaż ostatecznie tak jestem optymistą i myślę, że dobry zwycięży, ale jasno trzeba powiedzieć, sprawa jest co najmniej nieciekawa. No i to powiedzmy, co się dzieje w tych ETF-ach
opartych o Ethereum. Tutaj znowuż mamy szum informacyjny. Gary Gensler powiedział, że na takie ostateczne nie zatwierdzenie, tylko, no bo one już zostało zatwierdzone, tylko że na akceptację tego formularza chyba S1, nie pamiętam, że się dokładnie tak nazywa, które fundusze złożyły, to Gary Gensler mówi, jeszcze trochę czasu przyjdzie nam poczekać i nawet widziałem gdzieś albo na X-ie, albo gdzieś tam przeglądając prasę publicystyczną, że niektórzy mówią, ok, to prawdopodobnie oznacza, że dopiero na jesień będzie ETF oparty o Ethereum, natomiast jak się przegląda, i to jest tylko i wyłącznie interpretacja słów Gary'ego Genslera, bo jak się przegląda inne wypowiedzi, czy tam wypowiedź analityka z Bloomberg i on z kolei mówi, widziałem komentarz SEC-u wobec formularza S1 przez te fundusze, które go złożyły i trzeba jasno powiedzieć, korekty, do których zostali oni wezwani, mają charakter higieniczny. To znaczy musi się po prostu do czegoś przyczepić, ale to jest kwestia nawet nie tygodni, a dni, kiedy będzie można z powrotem odesłać te S1 do nich. Ale zrobili korektę, swoje prognozy co do daty uruchomienia na Wall Street właśnie Ethereum. Nie drugi dzień lipca, ale 4. Także 4 of July. No to właśnie, by było... to jest święto państwowe w Stanach Zjednoczonych. Tak. No, pytanie, czy mogą wtedy, taką datę widziałam faktycznie. A może do 4. Czyli też wydaje mi się, że to jest dzień wolny i że tam urzędy wtedy nie pracują. No, zobaczymy. No ale właśnie, to też wskazuje na jedną rzecz. Też mam tutaj jeden wykresik. Potrzebuję jeszcze chwilę, żeby go sobie tutaj uruchomić i wam pokazać, bo jest on, właśnie odpalam sobie Glassnode'a w tej chwili. Dobra, uruchamiam, uwaga, wykres Glassnode'a. Tutaj ten wykres, ta niebieska linia pokazuje, ile mamy portfeli tak zwanych wielorybów na Ethereum. Wieloryb to jest ktoś, kto trzyma na swoim adresie więcej niż 10 000 monet. I teraz widzimy, że od mniej więcej 18 maja następuje przyrost tych portfeli. Tak jak gdyby wieloryby spodziewały się czegoś ciekawego. To znaczy wydaje mi się, że grubasy w tej chwili kumulują środki po to, żeby móc skorzystać z nich gdzieś tam w przyszłości. Właśnie myślę, że ten moment, kiedy one zaczną jak gdyby realizować zyski, albo myśleć w ogóle o realizacji zysków, może nastąpić po zatwierdzeniu ETF-ów, albo no właśnie, jak ty byś obstawiał? Czy to jest tak, że w tej chwili następuje kumulacja ponownie tych większych portfeli? Widzimy, że wcześniej tam wiara w Ethereum została utracona, bo widzimy, że ta ilość tych portfeli spadała, a teraz na nowo zaczyna rosnąć. Grubasy coś wiedzą. No, żeby w pełni ocenić ten wykres, musielibyśmy jeszcze poczekać kilka dni i zobaczyć, co się będzie działo z ceną Ethereum tuż przed uruchomieniem ETF-ów. Jeżeli ona będzie rosła, no to może będzie jakiś dump w momencie, kiedy ETF-y zostaną ostatecznie wypuszczone na rynek. Natomiast ja tutaj obserwuję taką ciekawą dywergencję. Właśnie ta liczba portfeli rośnie, cena spada. Kto sprzedaje w takim razie? Czy to są słabe ręce, które kupowały w momencie, kiedy była ta szybka pompa, w momencie, kiedy pojawiła się informacja na rynku o tym, że ETF-y zostaną uruchomione? Najprawdopodobniej tak, to jest tylko moja hipoteza, co prawda w tym wypadku, niemniej jednak po tym, co widzę na wykresie, spodziewam się, że ta cena jednak będzie rosła i ten wzrost ceny może się rozpocząć już właśnie we wakacje. No właśnie, poczekamy, zobaczymy. Spójrzmy na komentarze w tej chwili, co tam takiego ciekawego się dzieje. Czytam. Wow, trochę się ich nazbierało. Monika się pyta, czy termin listingu tokena KNG będzie dotrzymany według tokenomii 2.0. Monika, zapraszam na AME. Krzysztof Domagała pyta się, gdzie można wrzucać pytania, które będą właśnie zadane podczas tej AME 25 dnia czerwca. Krzysiek, w różnych miejscach. Najprościej byłoby to po prostu zrobić na Telegramie, ale jeżeli nie lubisz Telegrama, no to po prostu wyślij nam maila. Jeżeli mogę, wejdę ci, Sławku, w słowo. Tak? Na Telegramie jest przypięty taki specjalny plik, w którym można wrzucać pytania do arkusza. Natomiast ten plik udostępnimy też w naszych pozostałych socialach. Przypuszczam, że jeszcze dziś po kwadransie, żebyście mieli wszyscy do niego dostęp. Dokładnie tak. Czytam dalej komentarze.
Monika ponownie pyta o to, czy będzie. Dobra. Dobra. Lecimy dalej w takim razie. No to ile mamy łapek w górę? Czy to jest jakiś dobry moment, żeby... Już sprawdzamy. Oj, 61, a ile osób nas ogląda? 167, jeszcze odświeżę, sprawdzę, czy aby na pewno mamy taki wynik i... O, nie odświeża mi się strona, niemniej jednak... No dobra, no to jeszcze chwilę czekamy. Jaki etap będzie kolejny? Na ostatnim kwadransie z Kangą, chyba z Kamilem albo z Łukaszem, nie pamiętam, z Kamilem rozmawialiśmy o tym, że być może będzie teraz pauza, jeżeli chodzi o ETF-y, no bo mamy Bitcoina, zaraz będziemy mieli Ethereum, no i jeżeli faktycznie fundusze czy Wall Street będzie sięgało po kolejne ETF-y, no to będzie to trochę jakby działanie w przeciwfazie do tego, o czym mówiły one jeszcze kilka lat temu, ale znowuż okazuje się, że nawet powstają zakłady, jaki będzie kolejny ETF i tutaj na prowadzenie wychodzi jednak Solana. Strasznie ciekawy temat, no nie? No zdecydowanie młodszy system ekosystem od Ethereum. No niektórzy mówią, że to taki czarny koń, no bo jak się faktycznie patrzy na wyniki, stopę zwrotu, którą Solana dała, w szczególności dla tych, którzy grają w modelu DCA, no bo to jest ten model, który ja szczególnie śledzę, no to faktycznie w poprzednich latach ona po prostu bardzo, bardzo ekstremalnie paliła się na zielono. A jaka jest twoja intuicja w tym temacie? No, Polymarket przewiduje z prognozą 7%, że ETF na Solanę uruchomione zostaną do końca bieżącego roku. Wow. Stake'i, czyli typy są o wartości na Solanę oczywiście, są o wartości już $202 000, więc całkiem sporo. W moim osobistym odczuciu, no jednak jest mało prawdopodobne, że Solana została wypuszczona w tym roku. 7% to też nie jest zbyt wiele. Natomiast rynek kryptowalut nieraz przekonał nas o tym, że to właśnie mniejszość ma rację i to mniejszość wygrywa. Czy będzie Solana? Nie sądzę, sądzę, że będzie, ale na pewno nie w tym roku. Zresztą podobnie mówiło się o XRP swego czasu, tylko że... No właśnie. To był fake news, który tam został wypuszczony około 3 miesięcy temu, może 4, który mówił o tym, że Ripple szykuje się do uruchomienia ETF-a. W zasadzie to nawet nie Ripple, co BlackRock dokładnie w porozumieniu z Ripple szykuje się do uruchomienia ETF-a na XRP. Co szybko zostało zdementowane i w dosyć prosty sposób, no bo przecież Ripple ma sprawę sądową z SEC, w związku z czym dopóki ona nie zostanie rozwiązana, żadne działania ETF-owe i tym podobne na rynku amerykańskim nie są możliwe do podjęcia. To oznacza, że XRP oczywiście uruchomione, jeżeli zostanie kiedykolwiek, to znacznie później. Natomiast w tym wypadku inne coiny wychodzą na czoło w kolejce. No, Solana wydaje się być tutaj pewniakiem do uruchomienia ETF-u, ale czy do końca roku? Nie sądzę. Jaka jest twoja intuicja w tym wypadku? Ja mam różną intuicję, w sensie niestety dynamiczną, bo kiedy prowadziłem kwadrans właśnie w ubiegłym tygodniu, to raczej myślałem o tym, że teraz będzie chwila oddechu. Jeszcze pamiętam komentarze, które pojawiły się po zatwierdzeniu ETF-a bitcoinowego, że jeszcze ewentualnie Ethereum i koniec. Ale przeczytałem dzisiaj rano, przygotowując się do naszej audycji, komentarz jakiegoś tam, nieważne kogo, ale ważny jest ten komentarz, jakiegoś analityka właśnie amerykańskiej giełdy i on powiedział w kontekście ETF-ów, że my nie możemy zapomnieć o jednej rzeczy. Nadrzędną wartością koronną wszystkich funduszy i całej giełdy amerykańskiej i w ogóle wszystkich funduszy na świecie i giełd jest chciwość. I jeżeli zapominamy o tej chciwości i zaczynamy myśleć, właśnie brać pod uwagę jakieś formalne aspekty, nie wiem, społeczną sprawiedliwość i tak dalej, no to wtedy jakby wyciągamy różne wnioski, możemy prowadzić debatę. Ale jeżeli zrozumiemy, że chciwość, zwłaszcza tam za oceanem, też mówię zwłaszcza, wszędzie na świecie, to jest ten główny driver, w szczególności tych funduszy, które dzierżą taką ilością kapitału, że mogłyby kupić, nie wiem, cały kontynent jakiś, no to wtedy musimy pamiętać, że te fundusze, widząc jaki sukces odniósł ETF na Bitcoinie, jeżeli zobaczą, że przynajmniej częściowo ten sukces powtórzy się teraz na Ethereum, to nie ma zmiłuj. Będą próbowały go multiplikować tak długo, aż ta formuła się wyczerpie i niektóre ETF-y po prostu będą upadać w rozumieniu takim, że będą wycofywane, bo będą za niskie obroty, za słabo będzie szła sprzedaż. I powiem tak, w tym względzie jakby to wyjaśnienie o chciwości jest takim najprostszym, najbardziej ludzkim wyjaśnieniem i jeżeli przyjmiemy je faktycznie jako
wartość koronną, nadrzędną, no to wtedy kto wie, może i 2 ETF-y jeszcze by weszły w tym roku. Tym bardziej, że w przypadku Solany można by było stworzyć całkiem ciekawe story. I to story polegałoby na tym, że no przecież Solana, pomimo tego, że jest oczywiście młodszym ekosystemem niż Ethereum, jeszcze jeżeli chodzi o aktywność, no to dużo tam jej brakuje do Ethereum, chociaż dużo, no goni, no ale jest szybsza. Dostarcza bardziej nowoczesnych rozwiązań. No i w tym względzie można by było, gdybym był kimś, kto musi przekonać, nie wiem, SEC, nie wiem jak tam wygląda przekonywanie SEC-u, czy jakąkolwiek opinię do tego, że Solana, to bym powiedział, no zobaczcie, skoro zgodziliście się na Ethereum, no to jakże nie można się zgodzić na rozwiązanie, które jest bardziej cywilizacyjnie rozwinięte. To prawda, to prawda. Jeszcze zauważam w komentarzach, że wywołałem wilka z lasu, wspominając o XRP. Niektórzy się pytają o to, kiedy będzie XRP na Kandze. Będzie w tym roku, jest przewidziane w naszej tokenomii, więc czuwajcie, bo już niebawem będziemy ogłaszać na pewno takie informacje w naszych socialach. Dokładnie tak. Łukasz, jak twoja analiza? Rzućmy okiem na ilość łapek. Ilość łapek 89, prawie 200 osób nas ogląda. Słuchajcie, jeżeli osiągniemy poziom 150 łapek w górę do końca tego materiału, to zrobimy analizę. Zrobimy analizę. Dobrze. Także motywuję. Będzie analiza techniczna Bitcoina. Być może wrzucimy w takim wypadku Solanę, skoro o niej wspominamy, i na pewno wrzucimy też do danych on-chain, które będą nam mówiły o tym, jak wyglądają poszczególne portfele. Zarówno tych najmniejszych graczy, jak i wielorybów. No, tam są zaskakujące rzeczy, więc chętnie je przytoczę. Dobra, no to lecimy z newsami. Powiedz, jakiego newsa ty masz w takim razie. Jak byś wypromował memcoina? Masz na to jakiś pomysł? O, jakiegoś psa bym znalazł, albo jakąś postać z komiksu i to byłaby pierwsza rzecz, a druga, nie wiem, to trzeba, znaczy powiedzmy sobie szczerze, na przykład Katamoto, taki memcoin, pokazuje o tym, że nawet ludzie, którzy wcześniej mieli najlepsze pomysły na promocję i byli ekspertami w tej dziedzinie, to jakby te formuły się wyczerpują, są dynamiczne i zmieniają. To znaczy nie da się napisać podręcznika do promowania memcoinów, no bo coś, co działa dokładnie w tej sekundzie, za tydzień już nie będzie działać. No bo tutaj bazujemy na skrajnie takich na porządliwości tego, że po prostu mamy pewną umowę społeczną, że ja teraz kupuję, tak naprawdę biorę, to jest zakład po prostu, że jak kupię, to cena będzie rosła, ale ja wiem o tym, że w niedalekiej przyszłości muszę dokonać zrzutu. I teraz to jest ta gra, w której ja uczestniczę, że myślę, że się uda, ale jeżeli się nie uda, no to ja będę sponsorem tej nagrody. I oczywiście wiem, że to, co teraz powiedziałem, nadaje się tak naprawdę dla całego Wall Street, dla wszystkich kryptowalut i tak dalej, ale w przypadku memcoinów to ta perspektywa się mocno skraca. A skoro tak jest, no to trzeba bazować na jak najbardziej gadzich instynktach, a wiemy o tym, że no to pewnie tak jak z narkotykami. Tak kolega mi opowiadał, że jak już w pewnym momencie przyjmiesz za dużo, to już przestają działać, więc musisz szukać nowych mechanizmów. No więc odpowiadam, nie ma sprawdzonej metody, ale ty pewnie coś wiesz ciekawego, więc zaskocz nas teraz. Wyjątkiem właśnie są dogecoiny, wszelkie żaby, które pojawiają się na Twitterze i wywołują pompę, ponieważ są modą. Nie łudźmy się, bo tak to właśnie wygląda. Natomiast twórcy tokena Roman, nie wiem, czy kiedykolwiek ktokolwiek słyszał o tokenie Roman, postanowili, że wypuszczą swój token i w ramach promocji zrobią live'a. W tym live'ie postanowili porwać człowieka. Nie wiem, czy to był ktoś z ich setki Romanów, czy był to ktoś zupełnie z zewnątrz. Natomiast nałożyli mu worek na głowę, gdzieś tam go popychali idąc po ulicy, czy mniej więcej tak wyglądało. I zażyczyli sobie, że uwolnią tego człowieka w momencie, kiedy kapitalizacja rynkowa Romana osiągnie $100,000. No. Skutek był wręcz odwrotny. Nie wiem, czy Roman żyje. W każdym razie życzymy mu jak najlepiej. Nie tokenowi, tylko temu człowiekowi. Z tego co wiem, to właśnie tak miał na imię. No cóż, ale takie przypadki nie są wyodrębnione w szczególności z rynku kryptowalut, bo jak się okazuje, podobne promocje miały już miejsce. Co prawda nie takie dokładnie, ale skrajny przypadek, o jakim słyszałem i naprawdę jest porażający. Człowiek, który wypuścił memcoina po to, żeby go promować w trakcie też live'a, postanowił, że poleje się cieczą łatwopalną i się podpali. No i super. Ile zebrał kasy? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, czy zdążył to zebrać. Nie, to jest niestety jedna z tych rzeczy, które sprawiają, że
do jednego worka wrzuca się memcoiny, wrzuca się tych, którzy wypuszczają tokeny, które są puste i nic nie warte i później się mówi, że to są te kryptowaluty, na które zostali ludzie ponaciągani i oczywiście to kładzie się bladym cieniem, jeżeli tak możemy powiedzieć, na właśnie na Bitcoinie i innych tych kryptowalutach doniosłych, tych, które mają sprawić, że ten świat ma być lepszy. Ale metoda promocji ciekawa, szkoda, że właśnie dzieje się to w naszym tutaj świecie. Słuchaj, na ostatnim No Comment rozmawiałem z Kamilem o wzorze na cenę Bitcoina. Odsyłam wszystkich do tego nagrania, żeby no właśnie niech każdy sobie zobaczy. Mówię o wzorze na cenę Ethereum, nie Bitcoina, tylko o cenę Ethereum. Dlaczego mówię o cenie Ethereum? Ponieważ mam silne przekonanie, nawet patrzę w tej chwili gdzieś tutaj na swoje notatki i obliczenia, że to Bitcoin w dużej mierze decyduje o tym, jaka będzie cena Ethereum. I ten wzór, który tam wtedy podaliśmy, chętnie ujawnię, może nawet ujawnię w tej chwili, uwaga, zrobię tak, że ujawnię ten widok, który mam, przychodzę na StreamYarda, share screen i udostępnij. Nie wiem, czy widać? Widać. To jest w sumie każdy, kto wejdzie do tego pliku Bitcoin ciągle królem Kanga na fali, gdzie jest dużo różnych obliczeń, zobaczy właśnie taką oto magiczną tabelkę. Ja w tej chwili jeszcze ją powiększę, żeby było widać. Zróbmy tak i zobaczcie. Tutaj stosuję coś tak, po pierwsze to, co liczę, to liczę korelację. To się tak mądrze nazywa korelacja Pearsona, to znaczy jak bardzo cena Ethereum jest zależna od Bitcoina i Bitcoina od Ethereum bez badania co na co wpływa. I teraz, żebyś wiedział, może pamiętasz jeszcze ze studiów, albo może ci, którzy nas oglądają, o tym pamiętają, wtedy, kiedy jakby wskaźnik korelacji, mówię teraz o kolumnie M, jeżeli wynosi więcej niż 0,8, a maksymalna jego wartość to 1. Jeżeli mamy wartość korelacji 1, to oznacza, że dwie wartości są ze sobą skrajnie skorelowane. To znaczy tam właściwie jedna w 100% zależy od drugiej. No nie? Jeżeli mamy wartość -1, to też są skrajnie skorelowane, tylko że w odwrotną stronę. Na przykład im więcej kroków dziennie przejdę, to mniej kilogramów mam. No, tak zwana odwrotna korelacja. Tak, odwrotna korelacja. No ale wiadomo, że takie korelacje w przyrodzie jak 1 czy -1 nie występują, a zatem przyjmuje się w statystyce, że jeżeli mamy korelację większą niż 0,8, to mówimy o bardzo, bardzo silnej korelacji. I oto uwaga, korelacja Pearsona. Zwróćcie uwagę, teraz zrobię, wiem, że jak ktoś ogląda nas na telefonie, to za dużo nie widzi, ale ja po prostu tutaj mam zapisane na każdy dzień, tutaj 17 jest dwukrotnie, bo jeszcze nie aktualizowałem, więc on mi bierze w ciągu dnia i pod koniec, ale jak będę aktualizował, czy tam API zaktualizuje, to się z tej 17 zrobi jeden dzień. Na każdy dzień mam zapisaną cenę Bitcoina, cenę Ethereum i od początku istnienia Ethereum na giełdzie, czyli jeżeli dobrze pamiętam, to jest sierpień 2013-14 roku, no chyba 13, mam zapisane ceny Bitcoina, ceny Ethereum, no i mierzę korelację. Ona oczywiście każdego dnia jest troszkę inna, bo dochodzą nowe wartości, ale widzimy, że wynosi 0,94. 0,94. I teraz wykorzystując to narzędzie, możemy się pokusić o zbudowanie czegoś takiego jak regresja prosta. Regresja prosta to jest, ktoś kiedyś zauważył, że my ludzie mamy taką naturę, że uwielbiamy korzystać z funkcji liniowej. Jakkolwiek to brzmi w tej chwili skomplikowanie, no to faktycznie na przykład lubimy mówić sobie, że na 2 kg ziemniaków, które zjemy, powinniśmy wypić 1 litr wody. Co oznacza, że na 4 kg ziemniaków powinniśmy wypić 2. Robi się z tego po prostu taka prosta. No więc jest takie narzędzie, które próbuje dla dwóch wartości zawsze zbudować wzór, czy jakby właśnie taki wzór funkcji liniowej, nawet jeżeli ona się okaże bardzo nieudana, to jednak próbuje i to jest właśnie wskaźnik regresji. Znaczy narzędzie nazywa się regresja prosta i teraz uwaga, ten wzór, który dzisiaj mam na Ethereum, to jest wzór, który mówi tak, że cena Ethereum
teraz i w przyszłości to będzie 0,05 bitcoina, to co widzicie tutaj, 0,05 ceny bitcoina, odjąć 50. 0,05 bitcoina, odjąć 50. W tej chwili, przyjmując ten wzór, na dzień dzisiejszy cena od przewidywanej ceny Ethereum różni się o 7%. No bo wiadomo, ten wzór nigdy nie działa idealnie, ale on się opiera na wszystkich danych historycznych. I teraz uwaga, pomimo tego, że tu moje gadanie może się wydawać bardzo tutaj skomplikowane, no to ja przejdę sobie na inną taką zakładeczkę i robię tak. Mówię tak, załóżmy, że cena bitcoina będzie kosztować, cena bitcoina będzie kosztować, że wartość bitcoina osiągnie $100,000. No to według tego wzoru, który właśnie przed chwilą tutaj ustaliliśmy, oznacza, że cena na Ethereum to będzie 5893. I dla każdej kwoty, bo nie wiemy, ile ten bitcoin będzie kosztować, to jest najbardziej jak gdyby niezależny element w naszym całym tym wielkim świecie kryptowalut, ale dla każdej tej kwoty, dla każdej ceny bitcoina oblicza nam się cena Ethereum. No jak dojdziemy do miliona w bitcoinie, no to według tego modelu, który tutaj mamy, to będziemy mieli $59,000. Ale nie to jest jednak najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ten eksperyment, jeżeli uwierzymy oczywiście w ten model regresji liniowej, ten eksperyment pokazuje, w co mamy kupować. No bo jeżeli osiągniemy cenę bitcoina na poziomie $100,000, to w stosunku do dzisiejszego jak gdyby kursu, no to będziemy mieli zysk 51%, ale na Ethereum 68%. Ten eksperyment pokazuje, że gdybyś był przymuszony do tego, żeby postawić albo na Ethereum, albo na Bitcoina i nie wiedziałbyś, jaką decyzję podjąć, no to no to możesz kupować po prostu Ethereum. To dla tych, którzy lubią statystyki. I jest jeszcze jedna rzecz, która myślę, że wzmacnia właśnie to, żeby stawiać na Ethereum, to właśnie te ETF-y. To jest fundamentalny jakby tutaj argument, który mówi, że na rynek wpłynie kilkanaście, może kilkadziesiąt miliardów dolarów właśnie na zakup ETH. Więc proszę dajcie znać, jak nas tutaj oglądacie, czy takie podejście wam się podoba. Trochę powtórki tego, co było na No Comments ostatnio, ale trochę inaczej opowiedziane. Strasznie mi się to podoba. A dodam, że jak mam wolne chwile, generalnie ich nie mam, ale jak tam się zdarzy, to wpadam na nowe pomysły, żeby coś tam przeliczyć. Także tak. A przypomnijmy, że dokument ten jest dostępny dla każdego zupełnie za darmo. Tak. Najpewniej znajdziecie go również przypiętego pod tym filmem. No, Sławek jest mistrzem Excela, nie od dziś to wiemy i w wolnych chwilach, jak wspomniał, w zaciszu domowym zapewne tworzy coraz to nowsze korelacje i zależności kryptowalutowe. No, mnie to bardzo zainteresowało. Tak. Sprawdzam przy okazji wszystko w korelacji ze swoimi wykresami, no faktycznie się zgadza. No, w takiej sytuacji sądzę, że jak wrócę tylko do domu, naprawdę pogrzebię w tym dokumencie i dowiem się więcej. No, to jest właśnie problem ze statystyką jest taki, że ona świetnie działa w lewo na wykresie. Tak jak z analizą techniczną on-chain i wszystkimi innymi. Natomiast budujemy już jakieś modele i będziemy mogli na podstawie tych modeli po prostu później się weryfikować. W tym, dobra, już nie chcę o tym pliku mówić. Zapraszam, wejdźcie, odnajdźcie go, tam jest dużo różnych ciekawych rzeczy i komentujcie. Może i analizujemy w lewo, ale nie łudźmy się. Musimy mieć jakieś podstawy do tego, żeby móc określić to, co wydarzy się w przyszłości, więc te dane statystyczne, które pojawiły się w przeszłości, no, są kluczowe. Tutaj Daniel zadał pytanie, czy myślicie, że może wejść ETF na Doge, na co Dolp odpowiada, nie ma takiej szansy. Nie ma takiej szansy, a przy okazji mówi, żebyś wyskakiwał kolego z analizy. Łukasz, mówię do ciebie. Mamy 150 łapek? Nie wiem ile mamy, mówię co tam napisał Dolp. Aha. Jeszcze 16 łapek. Jeszcze 16 łapek i będziemy klikajcie, robić dzwońcie do znajomych i będzie naprawdę ciekawa analiza. Panowie, jak rozwija się Kaga? Nigdy nic nie mówicie. No jak to nie mówimy? Adam, rozwijamy się, jeżeli chodzi o gotówkę. Jesteśmy najsilniejszym operatorem wymiany fiat na krypto w Polsce. Porównaj nasz rynek USDT do złotówki na Binance, który jest, z rynkiem, który jest na Kandze, no i sam zobaczysz wnioski. W sensie ja oczywiście pracując w Kandze, widząc wszystko od środka, no to mam takie przekonanie, że po prostu się rozwijamy, pomimo tego, że bez przerwy gdzieś tam ktoś rzuca nam kłody pod nogi. No ale
jednocześnie wiem, cały czas to mówię, mam tego świadomość, że cena naszego tokena nie odzwierciedla tego naszego rozwoju, dlatego rozumiem ten niepokój, który gdzieś tam przez niektórych jest zgłaszany. No ale rozwijamy się i skoro mowa o rozwoju i o rzeczach, które się niedługo pojawią na Kandze, no to może wspomnijmy, że właśnie dziś, 18 dnia czerwca, nowy blockchain na Kandze. Ton, taki dla niektórych kontrowersyjny, bardzo ciekawy, to też może być czarny koń w ogóle, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o tą hossę, której jesteśmy świadkami i której jeszcze, tak myślę, świadkami będziemy do końca przyszłego roku. Tak, wokół Tonu jest dużo hype'u, można powiedzieć dużo marketingu. Bardzo szybko kryptowaluta ta wyskoczyła w rankingach kapitalizacji rynkowej do wysokich poziomów. Nawet nie wiem, w którym momencie się obecnie znajduje, gdzieś, szybuje w każdym razie. Na hype jest już od co najmniej roku, jak nie dłużej, w związku z czym przypuszczamy, że tak, to może być czarny koń. To może być czarny koń, a biorąc pod uwagę, że hossa w naszych przynajmniej założeniach cykliczności Bitcoina, o których niejednokrotnie zresztą wspominamy, potrwać może jeszcze co najmniej rok, a nawet troszeczkę więcej, no to faktycznie jest jeszcze pole do popisu dla Tonu. No właśnie, to też chciałbym kiedyś o tym projekcie może więcej pogadać, ale fakt jest taki, dzisiaj otwieramy depozyty i wypłaty, niedługo potem już listing, a z kolei w czwartek o 11 uruchamiamy listing Solany do mega złotówki. Mamy Solanę do USDT, tam gdzie widzimy, że jest zainteresowanie, to otwieramy do mega złotówki, w ogóle taką strategię przyjmujemy i to też ma duże znaczenie, bo prawdopodobnie będzie to oznaczać, że w kantorach i u lokalców bezpośrednio będzie można w przyszłym tygodniu pewnie kupić Solanę. I to myślę, że to jest ważny komunikat również. Również myślę, że dość ważną rzeczą jest to, że spodziewamy się dość dużej aktualizacji aplikacji mobilnej. Wczoraj na odprawie giełdowej wiem, że trwają ostatnie poprawki, nowa funkcjonalność się tam pojawi, ale to mówię tylko po to, żeby gdzieś tutaj zaostrzyć apetyty. Kto wie, może przed AMą uda nam się wypuścić nową wersję, tak żeby było przyjemniej. No i to jest jeden z tematów, jak Kanga się rozwija. Osiągnęliśmy 150 lajków, w związku z czym chyba czas przyszedł na analizę techniczną Bitcoina przede wszystkim i pozostałych krypto. Czy w takim wypadku, Sławku, uraczysz mnie tym zaszczytem i oddasz mi stery? Tak jest, stery. Proszę bardzo, w takim wypadku szeruję screen. Zaczynamy od Bitcoina, oczywiście od wykresu BLX. Powiedz mi tylko, Sławku, czy wszystko widać? Widać. W zeszłym tygodniu Kamil przedstawiał analizę techniczną Bitcoina, gdzie mówiliśmy właśnie o tym, że rysuje się na wykresie tak zwany pattern head and shoulders, który zwiastuje teoretyczną kontynuację trendu. Teoretyczną, dlatego że wspominaliśmy też wtedy, że w takich sytuacjach warto spojrzeć na wolumen. Dlaczego warto spojrzeć na wolumen? Bo wolumen w tym wypadku albo potwierdza, albo zaprzecza tej formacji. Tydzień temu zaprzeczyliśmy tej formacji. Formalnie znajduje się ona na wykresie, jednak malejący wolumen wskazuje na to, że nie jest ona legitna. Mało kto o tym pamięta, mało kto o tym wie, że wolumen w tym wypadku jest czynnikiem potwierdzającym dla takich formacji i powinno się go brać pod uwagę. Wolumen w momencie, kiedy rysuje się prawe ramię, powinien narastać. W tym wypadku tego absolutnie nie mamy, w związku z czym od strefy podażowej wyznaczonej tym szarym boksem, który tutaj mamy, zaczęło się odbicie, które póki co spycha Bitcoina do niższych wartości cenowych. No i teraz właśnie zastanawiamy się, gdzie Bitcoin powinien się zatrzymać. No warto sobie odpalić w tym momencie średnie kroczące, podstawowe, czyli nawet jest tutaj zmniejsza ilość średnich kroczących do tych najważniejszych. Który odpalasz? Dniowe, 50, setka i 200. Okay. 50 to jest czerwona średnia krocząca i widzimy w tym momencie, przy czym właśnie najpierw zaznaczę, że to jest wykres BLX, czyli on zatwierdza tylko te świeczki, które są już dokonane i zamknięte, czyli zamykamy się tutaj na wczorajszym dniu. I widzimy, że Bitcoin zatrzymuje się na 50-dniowej średniej kroczącej. Tej czerwonej linii, może jeszcze bardziej ją podświetlę, żeby była jeszcze lepiej widoczna. I Bitcoin właśnie walczy o utrzymanie tej linii. No dzisiaj rynek świeci się na czerwono, w związku z czym ponownie Bitcoin ryzykuje utratę, a jeżeli utraci tą średnią kroczącą, no to gdzie się może zatrzymać? No moim zdaniem takim sensownym poziomem do odbicia jest tutaj 200 średnia krocząca, czyli zielona linia, no jej już poświetlać nie muszę, bo bardzo ładnie jest tutaj widoczna, która pokrywa się z pewnymi obszarami, które mieliśmy wcześniej, nawet zdejmę Head and Shoulders, ponieważ to jest już nieaktualny.
I mamy tutaj pewne wsparcia horyzontalne. Tutaj mieliśmy odbicie na poziomie około 56 600 z okładem dolarów. No i w tym samym obszarze znajduje się obecnie 200 średnia krocząca. Całkiem logiczne miejsce dla strefy popytowej w tym wypadku. Strefa podażowa póki co pozostaje bez zmian i możemy śmiało ją przesunąć troszeczkę dalej. No ale w tym wypadku, co na to rynek altcoinów? Już wspominaliśmy o tym, że altcoiny cierpią, ale są też takie altcoiny, które całkiem nieźle sobie radzą i są takie, które są na oku całego świata, jak właśnie Solana, o której dzisiaj wspomnieliśmy i która też radzi sobie no wątpliwie można powiedzieć, aczkolwiek spoglądając na ten wykres Solany w tym wypadku widzimy, że 50 również czerwona została utracona, 100 utracona została dużo wcześniej, natomiast dzisiaj, no to jest akurat świeca dzisiejsza, widzimy bardzo logiczne i silne odbicie od horyzontalnego poziomu w okolicach $126, no a przy tym z obszaru 200 średniej kroczącej. Zaznaczam przy tym, że od 200 nie musimy się odbić idealnie, tylko traktować ją należy jako pewien obszar. No ale widzimy, że reakcja jest, więc jeżeli ten dzień dzisiejszy zakończy się na zielono, tudzież kolejny będzie zielonym, można przypuszczać, że w tym obszarze wystąpi pewne odbicie cenowe. Tyle jeżeli chodzi o... Zadam teraz pytanie osób, które nie reprezentują, nie mają dużej wiedzy z analizy technicznej, no bo na przykład tak w praktyce najczęściej używaną średnią kroczącą to jest 50-dniowa i 200-dniowa. Zgadza się? Tak. Czy to, że bierzemy 50, a tam 200, to po prostu ktoś rzucił kiedyś kośćmi, czy to zostało przedstawione gdzieś na danych historycznych? Bo nad tym się kiedyś zastanawiałem. To jest wszystko w oparciu o dane historyczne. Cała analiza techniczna opiera się o to, co wydarzyło się w przeszłości, więc zasadniczo nie ma takiej siły, która mówiłaby, że koniecznie cena musi się odbić od jakiegoś konkretnego poziomu, ale relacje historyczne wskazują na to, że te poziomy się po prostu sprawdzały. Okej. Jak rozumiem, bardzo ważnym wydarzeniem jest to, kiedy średnia krocząca, ta krótsza, 50-dniowa przecina od spodu tą dłuższą. Tak? To wtedy nazywamy złoty miecz i to jest, jak rozumiem, taki impuls. Złoty krzyż. Złoty krzyż, przepraszam. Tak. Złoty miecz. Ciekawe, skąd mi to przyszło. No dobra, a jeszcze jedna rzecz. Dobra, kontynuuj. Będę pytał w imieniu tych, którzy nie do końca się znają. Tak, wrzucimy w takim wypadku teraz analizę on-chain. Analizę on-chain, która będzie przedstawiała, to już do naszego partnera Looknote się przerzucimy w tym wypadku. Looknote, czyli dostawca naszych danych on-chain, którego możecie poczytać w zasadzie w naszym newsletterze, więc jeżeli tego nie robicie, koniecznie zachęcamy do tego, abyście to zrobili, tylko muszę się przyłączyć na moje, właśnie, ulubione. Co się dzieje na Bitcoinie w tym momencie? Kto kupuje, kto sprzedaje i jak to dokładnie wygląda? No przyjrzyjmy się najmniejszym portfelom w tym wypadku i co ciekawsze ze wszystkich portfeli, które tutaj przytoczę, że to właśnie malutcy w tym momencie kupują. Powiedz tylko, co to jest za wykres, bo tego nie widać. To jest wykres, właśnie, nie powiedziałem. To jest wykres z balansem Bitcoina jakimkolwiek. To są portfele z balansem Bitcoina powyżej zera, tak to się dokładnie nazywa, natomiast powyżej zera, no wiadomo, coś musimy posiadać, czyli wszystkie portfele bitcoinowe, jakie są na świecie, uwzględniając również tych najmniejszych, bo tutaj właściwie najbardziej ich bierzemy pod uwagę, czytając ten wykres, a to dlatego, że są znaczące różnice pomiędzy nimi czasami, a pomiędzy znacznie większymi portfelami, do których za chwilę przejdziemy. No i widzimy, że w zasadzie te 4 dni temu mieliśmy szczyt wartości. A i to mówisz o tej złotej. O tej złotej linii, tak, dokładnie tak. Szara linia przedstawia cenę, złota linia przedstawia ilość portfeli z balansem bitcoinowym. No jak to wygląda w przypadku nieco większych portfeli, czyli balans powyżej 1 bitcoina. Przełączamy się. Chwilkę się ładuje, ale mamy. No tutaj widzimy wyraźną stagnację. Zawęzimy sobie troszeczkę ten obszar. No w ostatnim czasie mamy stagnację. Mniej więcej tak samo jak cena Bitcoina, to znaczy, że w cenie Bitcoina mamy konsolidację. Oczywiście wykres nie porusza się dokładnie tak samo jak cena Bitcoina, niemniej jednak wykazuje prostą rzecz, konsolidację. No to idziemy do większych portfeli, powyżej 1000, no to już wchodzimy w fundusze ETF zapewne. No i co tu się dzieje? Sprzedaże. Troszeczkę zaskakujące. Spodziewalibyśmy się, że tutaj będzie akumulacja, w szczególności biorąc pod uwagę to, co Sławku, ty przytoczyłeś z portfelami na Ethereum. Tak. No właśnie, tutaj mamy ruch odwrotny. No i portfele powyżej 10 000, zaraz się załaduje wykres i tutaj co mamy? Bardzo podobną sytuację. Tych portfeli oczywiście jest mniej, ten wykres zdaje się być taki kwadratowy, no właśnie to jest uzasadnione ilością tych portfeli, niemniej jednak no też taka tendencja spadkowa. No
Myślę, że w zasadzie w tym momencie, jeżeli już mówimy o analizie technicznej i analizie łączej, to możemy coś ogłosić. No, Ogłosić tak, myślę, że coś, tak. co ogłosiliśmy na NBX-ie, coś, o co pytaliśmy na No Comment. Już w przyszłym miesiącu, pod koniec przyszłego miesiąca wystartuje nowy program na Kandze, program, który będzie obejmował właśnie analizę techniczną, analizę on-chain i coś specjalnego, coś, co jest rzadko spotykane w przestrzeni krypto, czyli tak zwane fire charts. Ci, którzy wiedzą, czym jest fire charts, mam nadzieję, że już się cieszą. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, mam nadzieję, że ten entuzjazm podzielą za około miesiąc. Pod koniec lipca wystartujemy z takim materiałem, jakiego w zasadzie nikt póki co w świecie krypto, przynajmniej z tych ludzi, których ja obserwuję, nie dostarcza. Nie dostarcza tego żaden influencer, a już na pewno nie żadna giełda i będziemy mieli naprawdę samo mocne, krwiste mięso. Także zachęcamy do tego, żeby dawać nam suby, żeby was nic nie pominęło i jeżeli taka analiza was interesuje, koniecznie oglądajcie nas w lipcu. Tak, jest. Łukasz, bardzo dziękuję. Czyli jeszcze podsumowując, rozumiem, że to, co się będzie działo w najbliższych dniach, a może tygodniach z Solaną, waży się dzisiaj. Waży się dzisiaj. To jest... Utrata 200 średniej kroczącej, no właśnie. Też warto spojrzeć na to z takiej perspektywy, że utrata dzisiaj 200 obszaru przede wszystkim nie musi oznaczać tego, że Solana nagle wpadnie w trend spadkowy. Jeżeli średnia krocząca zostanie utracona i ta utrata wyniesie więcej niż 3%, jest to sygnał ostrzegawczy. Jeżeli następnego dnia średnia krocząca nie zostanie odzyskana, tylko przetestowana od dołu, no to możemy spodziewać się dalszych spadków. Ewentualna utrata i odzyskanie jej następnego dnia to są potencjalne wzrosty. No póki co widzimy bardzo ładne odbicie, niemalże idealnie od poziomu 200, no i od horyzontalnego wsparcia. Kurczę. Nie, I to nie jest porada inwestycyjna. Oczywiście, to nie jest porada inwestycyjna, to jest tylko i wyłącznie porada koleżeńska. Tutaj ktoś napisał, że na Kandze jest mało altcoinów i Krzysiek napisał, że coraz częściej słyszy się, że na Kandze jest zbyt mała płynność. Jeszcze raz zapraszam na rynek USDT do złotówki. Zobaczcie, gdzie jest najlepszy rynek w Polsce, jeżeli chodzi o złotówkę i wymianę na Tethera. Swoją drogą warto dodać, dla tych, którzy tego nie wiedzą, największy rynek w kontorach i u lokalsów, najczęściej zawierane transakcje to jest właśnie transakcja pomiędzy na zakup i sprzedaż USDT. Co właściwie jest zgodne z jakąś tam intuicją, że traktuje się po prostu lokalsów, kontory jako on-ramping i off-ramping. Od razu wyjaśnimy, o co chodzi. On-ramp, czyli wejście z fiatów do krypto i off-ramp, wyjście z krypto do fiatów. No bo jeżeli już dzierżymy w ręku to USDT, no to na dowolnej giełdzie możemy sobie kupować to, co chcemy. Ale uwaga, pewne zmiany niedługo będą widoczne również, jeżeli chodzi o płynność. Wspieramy się płynnością, jeżeli chodzi o kilku różnych dostawców. Również mamy na rynkach market makerów, na tych mniej popularnych rynkach. No i mam wielkie przekonanie, że te wskaźniki się poprawią. A co do tego, jak dużo jest u nas nowych kryptowalut, no to chyba każdego coś nowego. Albo dodajemy jakiś nowy blockchain, co się oczywiście dzieje rzadziej, no bo dodanie blockchaina zawsze jest dużym wydarzeniem technicznym przede wszystkim dla takiej organizacji jak nasza, no albo dodajemy po prostu tokeny oparte o jakiś blockchain, który już u nas funkcjonuje. Dobra, patrzę mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie komentarze. Może kiedyś zaprosić Fila do kwadransu? Pewnie tak. Dobra. Był na 200, prawda? Tak, oczywiście i na 100 też był. Tutaj Dolp właśnie pisze. A propos tego, co powiedział kolega Krzysztof, jeżeli właśnie jeszcze jeżeli to był Krzysiek, wydaje mi się, że tak, Krzysiek domagała a propos płynności, zachęca po prostu, żeby porównywać rynek na przykład złotówkowy do innych giełd, które mają rynki złotówkowe. Przypomnę tylko, gdyby nas słuchał jakiś regulator, że nie mamy rynków złotówkowych, tylko mega złotówkowe. Dokładnie. I to należy mieć cytować w całości tutaj w tym względzie. Dobra, zanim zostało nam jeszcze kilkanaście minut, a ja tutaj po pierwsze mam wyniki konkursu, chciałem powiedzieć, że ktoś wygrał, ale to zostawiam na sam koniec, ale również oczywiście mam reklamę naszego produktu z Kanga Shop, więc muszę tutaj teraz przejść do jak gdyby lokowania naszego produktu. Proszę bardzo, moi drodzy, udostępniam ekran i oto już niekoniecznie nawet dzisiaj, już od kilku dni mamy dostępny bardzo fajny produkt, wersję męską i damską. Chodzi o koszulkę Kanga na fali.
Tak, widzimy, bardzo ładnie zrobiona, ma ten taki fajny kołnierzyk, widziałem jak tutaj ludzie w Kandze już testowali tę koszulkę, jest wersja męska, jest wersja żeńska, idealny prezent dla, nie wiem, naszej drugiej połowy, teraz w te upalne dni i w ogóle jak się wybramy gdzieś na wakacje, to koniecznie właśnie z takim hasłem, no bo pamiętajcie, że to nie jest reklama tutaj naszego ekosystemu, to jest walka czy manifestacja pewnego sposobu myślenia, zatem zapraszam na Kanga Shop. Dodam, że każdy, kto kupuje przez Kanga Pay, czyli płaci naszym rozwiązaniem płatniczym, dostaje 15% rabatu. I boom. Co tam, Łukasz, masz jeszcze do dodania? Może bardzo fajna koszulka. Osobiście nosiłbym, w szczególności w upalne dni, a takie się właśnie, zdaje się, nadchodzą, prawda? No dokładnie tak. Dobra. Pytanie, czy mam już ogłaszać wyniki konkursu, czy chciałbyś coś jeszcze dodać? Myślę, że możemy przejść do wyników konkursu. Więcej informacji ode mnie już nie ma, w związku z czym przejdźmy do tego, na co wszyscy czekają. Dobrze. Muszę tutaj wejść. No to moi drodzy, najpierw przypomnijmy sobie zasady konkursu. Zasady konkursu, jakby celem konkursu jest odkrywanie talentów, które wykazują się taką intuicją i zaangażowaniem jak Łukasz 5 minut temu. Czyli chodzi o to, żeby przewidzieć jaką cenę będzie miał Bitcoin w każdy wtorek o godzinie 9. Cenę Bitcoina bierzemy z rynku Bitcoin do USDT notowany na Kandze. Zasada jest taka, że osoba, która poda w komentarzu, a treść tego komentarza to hashtag kwadrans z Kangą i numer kolejnego odcinka, w tym wypadku to będzie 207, ma podać po tym hashtagu cenę Bitcoina bez miejsc dziesiętnych, czyli na przykład 65432. 65432, od razu mówię, że to jest numer, który podał zwycięzca, ale jeszcze nie mówię jaki. No i również dodatkową zasadą jest to, że można te prognozy czy predykcje wpisywać w postaci właśnie komentarza pod tym nagraniem dzisiaj i jutro. Nie można tych wpisów edytować, to znaczy jeżeli widzimy, że były edytowane, no to po prostu nie bierzemy ich pod uwagę przy kalkulacjach i ta osoba, która będzie najbliżej, wygrywa. A co jest nagrodą? No, przypomnijmy jeszcze, że tolerancja błędu to 25. To chciałem dodać po nagrodzie. A nagrodą są tokeny KNG, które wynoszą 10% wszystkich łapek w górę pod tym materiałem. No a pod tym materiałem już troszeczkę łapek w górę wpadło i mam nadzieję, że później wpadnie jeszcze więcej, w związku z czym im więcej klikniecie, tym więcej możecie wygrać. Tak jest i a propos nagrody, zasada jest również taka, że jeżeli nie ujawnimy zwycięzcy, to ona kumuluje się na kolejny odcinek i właśnie dzisiaj mamy kumulację, bo nagroda dzisiaj wynosi 114,3 tokena KNG, ale właśnie dodajmy, że ta osoba, która będzie najbliżej, nie może się pomylić o $25, bo jeżeli się pomyli o $25, no to wtedy uznajemy, że ta prognoza jednak nie była wystarczająco precyzyjna, ale można to zmienić. Można sobie poszerzyć tę tolerancję. W jaki sposób, Łukasz? Do $100 nawet w momencie, kiedy zamieścimy drugi komentarz. Drugi komentarz, może być jakikolwiek komentarz. Zachęcamy do tego, żeby on był jak najbardziej treściwy i odnosił się do naszego materiału. Mówił o tym, co Was zainteresowało, co Was nie zainteresowało. Podyskutujcie z nami na tematy, które tutaj podjęliśmy. My te komentarze czytamy, my te komentarze chętnie przytaczamy w kolejnych materiałach, jeżeli mamy ku temu pewną możliwość, więc zachęcamy do tego. Mało tego, możemy zdobyć kolejne 20 KANG w jeszcze jednej sytuacji. Tak jest, jeżeli dzisiaj lub jutro udostępnimy ten materiał gdziekolwiek na naszych social mediach. Biorąc pod uwagę Twittera, tudzież Xa, Facebooka, LinkedIna. Tak, dokładnie na tych. Tak, więc jeżeli wygrasz i wcześniej jeszcze nam pokażesz, że udostępniłeś, no to dorzucamy do Twojej nagrody właśnie 20 KANG. No i może przejdę teraz do ogłoszenia zwycięzcy, bo zwycięzca, jestem ciekaw, czy to ktoś znajomy mi, nazywa się Kangonauta. Kangonauta. Ciekawe. Brzmi bardzo znajomo, brzmi przyjaźnie, bym powiedział, tak, z naszego środowiska. Drogi Kangonauto, proszę zgłoś się po swoją wygraną do naszego customer service. 114,3 kangi leci na Twój portfel. Gratulujemy. Gratulujemy. Trzeba
dobry wynik. Bardzo dobry, chyba jeden z najwyższych, prawda? Jeżeli chodzi o nagrody, wiesz co, mieliśmy kiedyś potrójną kumulację. Kiedyś mieliśmy już kilka kumulacji takich, że nawet dzieliliśmy nagrody na dwie, bo to już było nieprzyzwoite tak naprawdę i tam prawnicy machali palcem. Więc, ale wynik i tak jest dobry. Bardzo mi się też podoba to, że ktoś przewidział cenę. Zawsze mi to zaskakuje. Zastanawiam się, czy ta osoba, która wpisała, to po prostu wpisała tak od niechcenia, czy faktycznie gdzieś tam był jakiś głębszy proces. Może zachęcimy Kanganautę do tego, aby pod dzisiejszym materiałem powiedział, jak tego dokonał. No właśnie, napisz w komentarzu. Dobra, czytam, co tu się jeszcze dzieje. Mirek, dziękuję za super analizę. Cieszę się, że Ci się podobało i zachęcamy do subowania, żeby oglądać analizę techniczną i nie tylko techniczną, jak również on-chain i Firecharts. Firecharts naprawdę będą znakomite. Ja naprawdę jaram się jak pochodnia na myśl o tym, co będziemy tutaj tworzyć. Dobrze. Krzysiek pyta się, kiedy będzie Omega oparta o frank szwajcarski. No potrzebujemy więcej, Krzysiek, właśnie chętnych. Tutaj widzę dyskusję pomiędzy tobą a Dolbem. Dla nas dodanie każdej nowej Omegi to jest uruchomienie nowych rynków na Kandze, ale nie tylko to. Musimy uruchomić dealing walutowy, taki klasyczny, w jakiejś organizacji finansowej, która nam we franki w locie wymieniała na euro. No bo przecież zasilamy się, tam gdzie się zasilamy w płynność, to tam płacimy właśnie w euro. Więc jest to zawsze, to jest skomplikowane. Natomiast chcemy dodawać, nie przestajemy. Nasz siostrzany serwis GoCash już niedługo doda również nowe narzędzia do wpłacania i wypłacania kasy, to a propos rozwoju. No i myślę, że powoli możemy kończyć. Ja tylko przypomnę, że w przyszłym tygodniu, we wtorek jest AMA. Kumulujemy pytania, zbieramy pytania. Zamiar jest taki, żebyśmy odpowiadali na wszystkie pytania tak długo, jak będzie to wymagane, ja i Łukasz. Ale nie wiem, czy wiecie, w przyszłym tygodniu również o godzinie 11, czyli pół godziny po skończonym kwadransie z Kangą, będzie konkurs dla wszystkich ludzi, którzy nas tutaj oglądają. Ten konkurs związany jest z tym, że kończy się kolejny rok szkolny i akademicki i również kończy się jakiś etap na Kanga University. Kończy się etap, bo przechodzimy do kolejnych etapów, bardziej będziemy ten projekt rozwijać, ale chcemy świętować, że przez ostatni rok dodawaliśmy systematycznie podcasty edukacyjne dla początkujących. Bardzo mocno Kanga University się rozwinęło. To jest jeden z takich serwisów, z których jesteśmy bardzo dumni i o godzinie 11 będzie podany link, gdzie będzie można wejść i po prostu brać udział w konkursie z wiedzy o kryptowalutach. W jaki sposób będziemy odpowiadać? Będziemy korzystali z takiego narzędzia, które nazywa się Kahoot. Nie trzeba nawet niczego instalować na telefonie, po prostu zeskanujecie, czy tam wejdziecie na wskazaną przez nas stronę i będą pojawiały się pytania, na które wy będziecie odpowiadać i ta osoba, która zbierze najwięcej punktów, czy te osoby, bo to nie ma być, zwycięzcą nie ma być osoba tylko, która zajęła pierwsze miejsce, ale kolejne miejsca, dostanie bardzo fajne nagrody. Zapiszcie proszę w kalendarzach. Przyszły wtorek 3 wydarzenia, kwadrans z Kangą, konkurs Kanga University, no i później po południu AMA. No jeszcze pojawiło się jedno pytanie do mnie, w związku z czym na nie odpowiem. Czy możesz zrobić analizę techniczną opartą o falę Elliota? Mogę, owszem, i przypuszczam, że będziemy to robić już w naszym materiale analitycznym, który, tak jak wspomniałem, leci za miesiąc. Natomiast przestrzegam, że fale Elliota są mało precyzyjne i przyznam szczerze, że nie jest to moje ulubione narzędzie do określania ruchów cenowych na wykresach. Natomiast jeżeli chcecie, będziemy to robić. Oczywiście, że tak. Słuchaj, musi się częściej pojawiać u nas w programie, Łukasz, no bo kobiety dają nam szóstki. Dziękuję. Jak ktoś to zrobił. Dziękujemy. Resztę też prosimy o to, żebyście ocenili ten odcinek w skali od 1 do 6. Dla nas to jest bardzo ważne. Ja jeszcze tylko dodam, Jake, na twoje pytanie, kiedy będzie listing land, to jest zależne od projektu. To jest zależne od tym IDO, które robimy tutaj u nas, to projekt później decyduje się na listing i jesteśmy tutaj w pełni od niego zależni. A propos projektów, na które organizujemy zbiórki, to też mamy tutaj parę zmian, ale o tym powiemy pewnie na AMI albo w przyszłym tygodniu. Chciałbym jeszcze nadmienić, że panowie też zaczęli nam dawać szóstki, ale to chyba twoja zasługa, Sławku. Okej, dzięki panowie. Dzięki Daniel, dzięki Gienek. Wszystkiego dobrego, okrzyki wojenne na koniec. BCK.
W ostatnim czasie Bitcoin udowadnia, że rządzi rynkiem, altcoiny krwawią, Bitcoin w miarę się trzyma, nawet jeżeli cierpi, to nieznacznie, więc BCK. A ja oczywiście to, co widzieliśmy na koszulce Kanga na fali i tymi okrzykami was żegnamy. Wszystkiego dobrego. Hej. Cześć. We are Kanga, beyond crypto.